Dzień dobry. Witam wszystkich. Tym razem z innego miasta, już nie jesteśmy w Bratysławie. Tak jak słyszycie, ja dzisiaj troszeczkę jestem podziębiony cały czas. Rozmawiałem również z Maćkiem. Prawdopodobnie jutrzejszy, zobaczymy, tak jak się jutro będę czuł. Ten jutrzejszy live, który robimy, być może Mateusz mnie zastąpi. A my, słuchajcie, przejdziemy sobie do tego pewnie, dlaczego tutaj tak dużo Was przyszło. Chciałem powiedzieć dużo, na razie jest 140 osób, natomiast myślę, że z biegiem dojdzie. Przygotowałem dla Was takich kilka, wydaje się, perełek. Już osoby, które wspierają kanał i patroni mogą zobaczyć pewien filmik. Zobaczymy, jak na to YouTube zareaguje. Ja go nie puszczę może do końca, tylko przynajmniej część. A o czym będziemy, słuchajcie, mówić? No będziemy mówić na temat rubla. To jest już chyba trzecia odsłona i trzeci live, jeżeli chodzi o tego rubla. Ja tutaj zrobiłem ankietę, pytałem się Was, jaki temat Was najbardziej interesuje. Rubel wygrał. No i w związku z tym postanowiłem, że dotrzymam słowa i to dla Was dzisiaj przygotuję. A przypomnijmy, co się dzieje. No sytuacja jest taka, że w piątek, no tutaj troszeczkę mamy różne informacje, no ale powiedzmy ten rubel osiągnął wartość 1 centa. Tak, jeżeli tutaj patrzymy na ten kurs w stosunku do dolara, czyli to mamy w ten sposób, że 1 dolar to jest na ten moment około 100 rubli. Tam na Forexie było troszeczkę mniej, natomiast jeżeli popatrzymy na różne banki, to sporo banków już w piątek zaczęło sprzedawać tego rubla, sprzedawać dolara powyżej 100. Tam były 101, były też banki, gdzie się tam pojawiło 110, 116. Zapytacie się dlaczego? Sporo banków obecnie stosuje bardzo wysokie spready i to też jest problemem. Tutaj pytacie się o tę ropę, ja tam wspomnę na ten temat, natomiast to nie jest akurat, wielokrotnie o tym mówiliśmy, był specjalny live na temat ropy i pułapu cenowego, który został tam jakiś czas temu złamany, a więc odsyłam, jeżeli ktoś chciałby dłużej posłuchać, jakie są tego perspektywy, jak chcecie, to mogę jeszcze coś na ten temat wspomnieć. Natomiast wracając, słuchajcie, do tego rubla, no wygląda to tak, że wiele banków zaczyna stosować bardzo szerokie spready. Dlaczego? Dlatego, że no, mamy bardzo dużą zmienność, no i dosyć duże wzrosty tygodniowe, jeżeli chodzi o dewizy. I to dotyczy zarówno, zwróćcie uwagę, wszystkich, tak? Czyli mamy wzrosty i zarówno na dolarze, na euro i przede wszystkim na juanie. Ten juan również wzrósł. Być może troszeczkę mniej niż na przykład dolar czy euro, jeżeli sobie tak porównujemy na przykład rok do roku. No niemniej cały czas rośnie. A więc tutaj piszecie, że rubel goni forinta. No, coś w tym jest, tak? No i rubel również goni tą turecką lirę, tak? Jakiś czas temu też mieliśmy zawirowania. Przypomnę, że rubel dostał się do pierwszej trójki najgorszych walut, tak? Mamy taki ranking i jeżeli chodzi o bodajże lipiec, no to jest w tej trójce bodajże na trzecim miejscu. Dobrze, słuchajcie, a może teraz tak, no bo to jest tak jak wiecie problem, który dotyka wielu Rosjan. Wielu Rosjan też zaczyna wyciągać pieniądze z banków i zaczyna kupować te dewizy, no bo jeżeli coś rośnie, no to jest to naturalne. Ostatnio również reżim zaczął się niepokoić całą sytuacją. Dlaczego? No dlatego, że ten rubel był jednym z takich sztandarowych, można powiedzieć, szczególnie w zeszłym roku, argumentów, które miały świadczyć, że rosyjska gospodarka ma się świetnie. Nie wiem, czy sobie przypominacie różnego rodzaju polskich fanów, różnego rodzaju dziwnych doktorów, którzy twierdzili, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, bo ma silną walutę. Ja wtedy mówiłem, że
to nie jest tak i że rosyjska gospodarka powinna robić wszystko, żeby osłabić walutę. Natomiast dlaczego wtedy, o tym też wielokrotnie już mówiliśmy, ale sobie przypomnijmy, bo być może czy słuchają nas też osoby, które powiedzmy są od niedawna, a więc przypomnijmy sobie, że był pomysł w zeszłym roku, żeby wzmocnić rosyjskiego rubla, szczególnie kiedy zapowiadało się, że będą wysokie ceny rosyjskich węglowodorów i ogólnie wszystkich rosyjskich surowców. No i wtedy reżim, a dokładnie nawet to wypłynęło chyba od samego Putina, wpadł na pomysł, że podniesie najpierw razem z bankiem centralnym podniesie stopy procentowe i spróbuje tutaj wzmocnić tego rubla. Dzięki czemu? Dzięki temu, że miał bardzo wysoką nadwyżkę, jeżeli chodzi o eksport w stosunku do importu, czyli nadwyżka ta handlowa oraz nadwyżka płatnicza w zeszłym roku była bardzo wysoka. No i rząd wpadł na pomysł, żeby z rubla zrobić bardzo silną walutę, co było, no tak można powiedzieć, jedną z większych głupot, jaką zrobił rosyjski reżim w zeszłym roku. I to może być również, jeżeli ktoś będzie potem patrzył, dlaczego Rosja za ileś lat będzie w tym miejscu, a nie w innym, to myślę, że ta decyzja no, jest fatalna, tak? Decyzja o tym, żeby wzmacniać wtedy rubla, żeby wprowadzić płatność za gaz w rublach i jeszcze go mocniej umacniać oraz wiązać jeszcze cenę ropy naftową z kursem rubla, no spowodował bardzo duże problemy wtedy dla rosyjskich eksporterów. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy sytuację, że ten rubel zaczął się umacniać, a więc koszty dla tych eksporterów, które były płacone w rublach, często się zwiększyły. Dochody na początku były ok, a więc to jakoś działało, natomiast potem mieliśmy taką sytuację, że te ceny zaczęły powoli spadać, jeżeli chodzi o węglowodory, natomiast ten rubel w odpowiedzi na to zaczął się osłabiać, ale najpierw mieliśmy spadek, jeżeli chodzi o sprzedaż tych węglowodorów. Potem mieliśmy odbicie, dzięki temu, że ten rubel był właśnie dosyć mocny, odbicie na tym imporcie, szczególnie chińskim i zalew chińskich gotowych produktów, z czym Rosja jak gdyby do tej pory sobie nie umie poradzić i to jest jeden z elementów, o których wielokrotnie mówię, wielkiej smucie, że to jest bardzo duży problem, tak? Bo ponad 50% importowanych towarów obecnie pochodzi z Chin. No i to nie jest dobrze, no bo mamy jednego partnera takiego handlowego, który ma zbyt dużą przewagę. Natomiast no, ten pomysł, który na początku reżimowi Putinowi wydawał się świetny, no, okazał się fatalny. Dlaczego? No dlatego, że gospodarka potrzebowała wtedy dewiz. Wydawało się, że te ceny za tą ropę będą w nieskończoność wysokie albo bardzo długo, dopóki będzie trwał konflikt i trwała wojna. Natomiast okazało się, że został wprowadzony pułap cenowy, ceny zaczęły wcześniej spadać, zostały wprowadzane różnego rodzaju sankcje. No i to dojechało Rosjan, jeżeli chodzi o eksporterów. No i teraz mamy sytuację taką, że w odpowiedzi na dosyć słabe wyniki eksporterów oraz na powiększającą się dziurę budżetową związaną z tym, że mamy olbrzymie wydatki, szczególnie na wojsko, tutaj mówi się o tym, że rząd wydaje około 37,5% budżetu na zbrojenia i przemysł obronny. Oni nazywają to obronny, natomiast no, chodzi o ten przemysł wojenny. No i to są takie wyniki, które kiedyś rozłożyły Związek Sowiecki. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Rosji. No natomiast no nie, myślę, że żaden kraj nie może sobie w długiej perspektywie prowadzić tak gospodarki, żeby prawie 40% budżetu wydawać na wojsko. Tak? To się troszeczkę nie składa. Natomiast tak, wydatki są duże, pojawiła się dziura i w tym momencie ten rubel zaczyna się dewaluować. No i tutaj ostatnio pewnie spotkaliście się z różnego rodzaju rosyjskimi fanami, którzy mówią teraz odwrotnie. Wcześniej mówili, że gospodarka jest rosyjska silna, a teraz mówią taką rzecz, że
to rząd i reżim osłabia specjalnie tego rubla, żeby pomóc eksporterom oraz żeby zbilansować deficyt budżetowy. No i częściowo, słuchajcie, częściowo jest to prawda, a częściowo nie. Zaraz powiem, dlaczego to jest prawda. No dlatego, że oczywiście im w tym roku szczególnie, w takim krótkoterminowym okresie, im ten rubel będzie słabszy, no to co będziemy mieli? No będziemy mieli inflację. Oficjalna inflacja w Rosji jest około 3%. My wielokrotnie publikowaliśmy, że ona jest dwucyfrowa, 20 parę. Teraz myślę, że ona podchodzi pod 30%, czyli jest 10-krotnie większa. Zachodni eksperci, na przykład profesor Hanke, mówi, że to jest około, słuchajcie, na ten moment 65%, tak? Taki ostatni odczyt, który dał. A z czym się wiąże ta inflacja wysoka? No właśnie z tym, że ten rubel zaczyna się dewaluować. W momencie, kiedy on się zaczyna dewaluować, Rosja cały czas, zobaczcie, w zeszłym roku przestała na moment importować, natomiast ten import wrócił. Skąd on wrócił? Z Chin. No i teraz no, oni kupują te produkty w juanach. Tu jest taki plus, że bardzo dużo tych produktów, które kupowali, musieli robić przedpłaty. A więc mamy taki efekt opóźniony częściowo w tej inflacji i niektóre towary będą dopiero za jakiś czas drożeć. Szczególnie tam, gdzie budujemy, powiedzmy, z chińskich komponentów, ale nie tylko z chińskich, z europejskich czy z jakichś innych. A jeżeli ktoś omija na przykład sankcje, czyli przemysł zbrojeniowy, no oni dostali podwójnie, bo już w zeszłym roku płacili 4 razy, 5 razy drożej za jakieś chipy, komponenty, no to skoro tyle płacili, a rubel w stosunku na przykład do euro czy dolara osłabił się o 60-70%, no to o 60-70% teraz muszą więcej zapłacić, no bo i w przeliczeniu oczywiście na ruble, tak? A więc to nie jest dobra sytuacja również dla przemysłu zbrojeniowego. Natomiast ona jest w miarę pozytywna, jeżeli chodzi o eksporterów, szczególnie jeżeli chodzi o eksporterów zboża, ale również tych naftowych. Oni wielokrotnie wskazywali, że jest potrzeba osłabienia tego rubla, natomiast no, tam wskazywano, że ten rubel byłby optymalny, jeżeli by on tak kosztował 80, 90, tak? Natomiast no, nikt nie mówił o tym, żeby on przekraczał tą wartość 100. No i ktoś znowuż z rosyjskich fanów może powiedzieć, no okej, no ale teraz budżet się będzie bilansował, wszystko będzie okej. Dlaczego budżet będzie się bilansował? Budżet będzie się bilansował z prostej przyczyny. Towary będą droższe, a więc już będziemy mieli tego typu sytuacje, że wpływy, i to widzimy w lipcu, i też za pierwsze półrocze, wpływy z VAT-u, słuchajcie, zwiększyły się o 20%. I to dotyczy produktów, które są importowane do Rosji w dużej mierze i te, które są produkowane w Rosji. Natomiast nie widzimy zwiększenia wolumenu i zwiększenia jakoś silnie sprzedaży detalicznej. Skoro nie widzimy tego, no to możemy sobie założyć, że mamy sytuację, że ta inflacja no, musi być wyższa niż wartość zwiększonych wpływów z VAT-u. Tu nie ma takich cudownych w Rosji, tak jak w Polsce, że oni sobie gdzieś tam tych próbują jakichś oszustów teraz łapać, czy cokolwiek innego, to w Rosji się takie rzeczy nie zdarzają. Natomiast no to mamy bardzo prosty przelicznik, tak, 20%, a więc inflację musimy mieć powyżej 20% na ten moment. To oczywiście możemy sobie patrzeć, w którym momencie, tak, i ile. I to jest troszeczkę już trudniejsza matematyka, natomiast tak to wygląda. No ale teraz, słuchajcie, wracając, zanim jeszcze pokażę ten filmik i omówię posiedzenie rosyjskiego rządu, które moim zdaniem jest świetne, wróćmy do tego bilansowania tego budżetu. A więc sytuację, o tym Su-30 też puszczałem na Twitterze, też sobie powiemy, jak to wygląda, ale to może później w tych pytaniach. Natomiast w tym bilansowaniem budżetu, słuchajcie, wygląda tak, że dzięki temu, że jest wysoka inflacja w Rosji, a oficjalna jest niska, to mamy super sytuację dla rządu, teoretycznie, tak? Dlaczego? No bo rząd w tym momencie na przykład emerytom
jakimś służbom mundurowym czy urzędnikom, mówi: OK, my wam zwiększymy realne dochody powyżej oficjalnej inflacji. Nie? I teraz chwali się, że ludzie dostają więcej i realne dochody im się zwiększają. Jak popatrzymy na badania niezależne, no to jest odwrotnie oczywiście, no bo jeżeli mamy inflację oficjalną 3%, a nieoficjalną powiedzmy 10 razy tyle lub tak jak Hanke mówi 19 razy tyle, no to można manipulować, tak? No można powiedzmy dawać ludziom po 5-6% rocznie podwyżki, czy nawet 10%. No natomiast tych spływów z VAT-u i z podatków sobie to, z akcyzy i tak dalej, sobie to odbijać. No i jest szansa, że w tym momencie Rosjanie zbilansują budżet. Może nie uda im się zbilansować, że wyjdą na zero, ale prawdopodobnie, bo oni idą w tym kierunku, tak, żeby mniej więcej zrobić tyle, ile zapisali w budżecie deficytu, bo okazało się, że po 2 miesiącach oni już zrobili całą dziurę, tak, czyli jak gdyby tak mocno zwiększyli te wydatki wojskowe, że już im to pochłonęło. W tym momencie sytuacja jest taka, że oni bilansują sobie spadki przede wszystkim na sprzedaży, na podatkach ze sprzedaży gazu, ropy i innych surowców właśnie wyższym, głównie VAT-em, tak? Wyższym VAT-em, wyższymi podatkami i mówią: no gospodarka się świetnie rozwija. I mamy następny element, o którym oni często mówią, i tutaj rosyjscy fani też to bardzo często poruszają: wzrost gospodarczy. W drugim kwartale, i to też będzie dzisiaj dosyć zabawna rzecz, pojawił się wzrost gospodarczy według Rostatu na poziomie 4,9, czyli po tym pierwszym kwartale, gdzie mieli spadek 1,8, teraz pojawił się wzrost gospodarczy. No dlaczego on się pojawia? No przede wszystkim, i to rząd nie kryje, wydatki rządowe i wydatki na wojsko, tak? Czyli te zbrojenia powodują to, że ten wzrost gospodarczy się pojawia. Oczywiście mamy sytuację też taką, że tych towarów w tym momencie jest więcej importowanych. Jeżeli też patrzymy właśnie na tą zaburzoną inflację, no to pewne rzeczy takie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o ten wzrost gospodarczy, szczególnie jeżeli chodzi o nadwyżkę eksportu nad importem, nagle może się pojawić, no bo ten import jest coraz droższy, a eksport coraz bardziej opłacalny. A więc tu będziemy mieli sytuację w drugim, w trzecim kwartale, że będziemy mieli taki sztuczne odbicie, jeżeli chodzi o wskaźnik związany ze wzrostem gospodarczym. I tutaj wszyscy fani rosyjscy będą mówili: ale Bank Światowy publikuje, że Rosjanie mają ten wzrost. Pamiętajcie, że Bank Światowy nic nie publikuje sam, tylko on bierze od Rosjan te dane i mówi, że taki jest wzrost, tak? I to jest mniej więcej tyle. A więc to jest pierwsza rzecz. I na pewno w tym roku, jeżeli patrzymy na deflator, który w pewien sposób wynika z tego liczenia PKB, no to ten deflator na pewno będzie zaburzony. Więc tak, będziemy mieli taki efekt i dzisiaj na tym posiedzeniu, którym Wam puszczę, będzie to poruszane. Natomiast też będzie taki efekt związany właśnie z bilansowaniem, ale niestety jest inny efekt, który bardzo niepokoi reżim. Bo o ile rząd, można powiedzieć, jest zadowolony z sytuacji, przynajmniej w krótkim terminie, no bo może zwiększać te wydatki, a wydatki bardzo często może jeszcze rolować, czyli na przykład mówić, że ma jakiś wydatek, wydać te pieniądze teraz, ale zaksięgować je w przyszłych miesiącach. I dzięki temu może nawet spróbować zrolować ten dług, który w tym momencie jest tworzony na przyszły rok. I teraz tak, co najbardziej jak gdyby wpływa na obecną dewaluację rubla? Bo tutaj też jest takie nieporozumienie. Wiele osób mówi, że niskie ceny gazu i ropy. Ma to wpływ i miało to wpływ na początku roku. Natomiast obecnie największy wpływ ma prosty czynnik. Drukarka. Rosjanie uruchomili od jakiegoś momentu, od bodajże grudnia tak naprawdę, tylko tego nie było jeszcze widać w statystykach, drukowanie pieniądza. I mamy teraz sytuację taką, że na rynku, słuchajcie, jest 4 razy więcej gotówki niż w zeszłym roku. I zarówno w rękach
zwykłych Rosjan, którzy na przykład kupują za to waluty lub kupują jakieś dobra, bo te dobra za moment zdrożeją, a więc być może warto coś sobie na jakiś zapas kupić. Tak, za moment będziemy mieli też sytuację, że zaczną kupować jakieś rzeczy spożywcze, tak, żeby sobie tutaj przygotować różnego rodzaju zapasy na gorszy czas, ale również ta gotówka, te ruble wydrukowane pojawiły się w rękach rządu. Dlaczego one się pojawiły? Dlatego, że firmy zbrojeniowe zaczęły żądać coraz wyższych przedpłat i coraz wyższych zaliczek na produkowany sprzęt. Rząd zwiększył zaliczki z 30 do 50, a w niektórych wypadkach do 90% i dał tym firmom. A więc one w tym momencie mają te pieniądze wydają, płacą swoim pracownikom, ściągają jakichś dodatkowych ludzi. Pamiętajmy, że w Rosji jeszcze mamy jeden element, który jest bardzo proinflacyjny obecnie. Brak pracowników, a szczególnie brak specjalistów, ekspertów i mówimy to nie o takich ekspertach, znaczy IT też, tak, ale mówimy głównie o takich ekspertach, którzy są potrzebni w tym przemyśle zbrojeniowym. Tam się szacuje, że potrzebne jest około 300-400 tysięcy dodatkowych osób. To jest dosyć dużo, a może być jeszcze gorzej, szczególnie jeżeli się okaże, że będzie jakaś następna fala mobilizacji. No i ta dosyć duża ilość gotówki na rynku no, powoduje właśnie, że ten rubel automatycznie, no skoro mamy taką prostą sytuację, mamy więcej pieniądza na rynku, a mniej towarów, no to te towary zaczynają drożeć. Tak? No i skoro towary zaczynają drożeć, no to również waluty zaczynają drożeć i dochodzi jeszcze jeden element. Rosjanie, którzy kupili w styczniu, w lutym na przykład euro czy dolary, zauważyli, że zarobili na tym. Czyli zobaczcie, inwestycja taka prosta, kupuję walutę, czekam pół roku i jestem do przodu, jestem zabezpieczony, nawet powyżej być może inflacji, albo przynajmniej tyle co inflacja, a ta nieoficjalna, no wydaje się takim dobrym tropem, tak, że tak należy postępować. Skoro mój szwagier, mój teść to zrobił, no to ja też muszę wyciągnąć te ruble z tego banku i też kupić do skarpety jakieś dolary, być może jakieś złoto. Na złocie też mamy wzrost, jeżeli chodzi o wolumen, natomiast no nie taki jak na dolarach i euro. Dlaczego? Dlatego, że te dolary i euro łatwo jest wymienić, tak? Jeżeli będzie taka potrzeba i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, no i doszło do takiej sytuacji, że mamy taki ukryty podatek. Czyli mamy inflację, która jest wysoka, mamy zdewaluowanego rubla, przez co Rosjanie coraz mniej mogą kupić towarów, no na przykład samochód powiedzmy chiński, który kosztował jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy miesiąc temu 15% taniej, teraz jest 15% drożej, nie? I to tak w przeciągu dosyć krótkiego czasu, tak? Jakaś elektronika, która kosztowała 20% czy 30%, obiad w restauracji, no to wszystko drożeje, taksówki i tak dalej, i tak dalej. Rostat oczywiście robi jakieś cuda wianki i próbuje wmówić ludziom, że inflacja jest na poziomie 3%. Natomiast robiliśmy jakiś czas temu taki film, gdzie pokazywaliśmy, że ceny wieprzowiny, słuchajcie, w przeciągu miesiąca skoczyło 30%. Ile Rostat wykazał? No Rostat wykazał, że 1,3 w tym samym czasie. No a więc mamy taki totalny rozjazd. Doszło do tego, że nawet rząd nie wierzy, i to będziecie świadkami nawet za moment, będę czytał pewien artykuł, który tutaj jest na MKRU, gdzie nawet rząd nie wierzy w oficjalne dane Rostatu. Więc doszło do takiej, no wydaje się, dziwnej sytuacji, że obecnie, słuchajcie, nikt nie wie, jeżeli chodzi o rząd, być może bank centralny trochę jest bardziej tutaj zaznajomiony, ale pewnie też nie do końca, jaki jest prawdziwy obraz, słuchajcie, tej gospodarki. Dlatego, że no, manipulując różnego typu danymi, no, wprowadzamy taką pewną niepewność i nie wiadomo, co tak faktycznie jest, tak? Czyli jeżeli nie wiemy, jaka jest inflacja, no to nie wiemy, jaki jest do końca wzrost gospodarczy. No wiele rzeczy nie wiemy, tak? I tworzymy jeszcze jakąś tam fikcję. No bo przypomnijmy, ja zresztą jakiś czas temu mówiłem, że wzrost gospodarczy w Rosji w tym roku, i to powtórzę, będzie 2%.
Możecie odszukać moje live'y, którym tak mówiłem. Dlaczego? Dlatego, że oni spadli w zeszłym roku o 2,1. I teraz pomysł, i to Putin mówił kiedyś, że w tym roku ta gospodarka wróci do stanu sprzed sankcji. A co będzie pokazywać, że ta gospodarka wróci? No właśnie ten wzrost PKB. Nie? Pojawi się wzrost, tak? A oni powiedzą, no przecież rzuciliśmy, sankcje nie działają, wszystko fajnie, tak? Zakończmy, zdejmijcie te sankcje, przecież to nie ma sensu, tak? Przecież my cały czas rośniemy gospodarczo, a nie handlujecie z nami i tak dalej, i tak dalej. No totalny odjazd, ale tak będzie. Zobaczycie, że tak będzie. Będzie za moment pełno różnego rodzaju rosyjskich fanów, którzy będą mówili, sankcje nie zadziałają, zobaczcie na wzrost gospodarczy Rosji w drugim kwartale, a zobaczcie na wzrost gospodarczy Polski albo Niemiec, tak? To będzie taki pewnie koronny przykład, tak? Niemcy, zobaczcie, oni sobie nie radzą, a Rosja pod tymi sankcjami sobie świetnie radzi. Tylko oczywiście nikt nie patrzy, że po pierwsze te dane są zmanipulowane, po drugie te dane opierają się na zwiększonych wydatkach na zbrojenia, czyli produkcję rakiet, które za moment są niszczone, czy jakichś czołgów, które za moment są niszczone, czyli to jest takie palenie tych pieniędzy, tak? Co innego, jeżeli oni by budowali autostrady, lotniska, nie? Tego typu inwestycje. Ale inwestycja w zbrojenia, których się jeszcze jakby to na eksport szło, nie? Czyli byłaby z tego kasa, no to okej. A tu nie, no tu idzie na Ukrainę i to jest za moment tam niszczone, nie? Przemielone i tak dalej. Czyli to jest najgorszy możliwy pomysł, tak? Więc im wyższy będzie wzrost gospodarczy, tym ta gospodarka będzie się jeszcze bardziej staczać. Nie? Bo to będzie tylko świadczyć o tym, że ona jest napędzana, tak jak było w hitlerowskich Niemczech, tylko że oni jeszcze coś tam zdobywali, jakieś kraje, jakieś tam mieli profity z tego, a tutaj raczej z tej Ukrainy, oprócz może tych pralek i zegarków, to tak za bardzo to tak profitów nie ma. Jeszcze będą musieli przynajmniej częściowo płacić za to, że przejęli jakąś tam ludność, trzeba tam emerytury wypłacać, odbudowywać i tak dalej, i tak dalej. Co prawda idzie to słabo, no ale przynajmniej na papierze trzeba będzie robić te wydatki. A więc słuchajcie, mamy sytuację, że teraz dolar to jest około 100 rubli, czyli 1 rubel, 1 cent. I ja o tym mówiłem, że coś takiego się może pojawić i tu się pomyliłem, bo ja mówiłem o jesieni. Ktoś może sobie również odszukać. Mówiłem, że ten rubel przekroczy ten dolar przekroczy tych 100. Tak, synku, co? Już ci daję. Proszę. Przepraszam was. Słuchajcie, no i się troszeczkę pomyliłem, tak? No tutaj trudno jak gdyby aż tak dobrze analizować. Natomiast spodziewałem się, że to będzie na jesieni. Myślałem, że jak gdyby w te wakacje nie będzie takiego ruchu i takiej paniki. Natomiast nie wiedziałem, że aż tak dużo gotówki oni, szczególnie w maju i w czerwcu, oni, słuchajcie, wydrukowali. Tak jak mówiłem, że oni będą musieli drukować w którymś momencie. Myślałem, że to będzie właśnie na jesieni. Okazało się, że tutaj przebili moje przewidywania i zaczęli wcześniej drukować. No i oczywiście będą dalej drukować, ta inflacja będzie cały czas rosnąć. Ten rubel będzie się również osłabiać, chociaż pewnie będziemy widzieć za moment jakąś tam korektę, ponieważ mamy bardzo długi ten trend wzrostowy, który trwa tak naprawdę od prawie roku, a więc jakaś korekta powinna się pojawić. Czy ona się pojawi przy 110, czy przy jakiejś innej, nie wiem. Natomiast myślę, że ona będzie chwilowa i nie będzie trwała. Dlaczego? Dlatego, że głównym problemem są wydatki na wojsko i te wydatki wojenne. No i i napływ chińskich towarów gotowych. I to będzie szczególnie w przyszłym roku bardzo duży problem. A teraz słuchajcie, obiecany film z piątku. W piątek rząd debatował na temat sukcesów rosyjskich, ponieważ pojawiły się dane dotyczące wzrostu gospodarczego za drugi kwartał. W związku z tym była ta część oficjalna, gdzie przedstawiono te sukcesy. No i była ta część tajna, gdzie rozmawiano
o kursie rubla i co można zrobić. Oglądajcie. Dobrze, ja mam dla Was taką zagadkę właśnie, skoro jesteśmy przy tych osobach, bo tam było dosyć dużo zaproszonych osób, to głównie był rząd plus 2 osoby z Banku Centralnego. Natomiast taka zagadka, jeżeli ktoś śledzi, to zagadka by dotyczyła tych 2 panów. Kto to jest? Powiedzcie. Jeden minister i drugi jest wiceministrem, możecie pisać. A jak ktoś dobrze odpowie, będzie nagroda. No i teraz słuchajcie, przejdźmy do artykułu, który się pokazał na MKRU, bardzo odważnego artykułu, zresztą co jakiś czas, w odróżnieniu od tych polskich artykułów, te rosyjskie artykuły, nawet w tej prasie codziennej, zaczynają być coraz bardziej odważne. A mianowicie, słuchajcie, zdajmy, no być może odpowiecie, to jeszcze podtrzymam, natomiast przejdę do tego, co tam mniej więcej było na tym spotkaniu, tak? A więc, no mieliśmy sytuację, że spotkanie było organizowane przez premiera Michaiła Misztusina, który ogólnie rzadko się spotyka na tematy gospodarcze, bo jak się okazuje, tematy gospodarcze są ulubionym formatem naszego prezydenta. Natomiast no tutaj się odbyło właśnie nietypowo spotkanie, które miało właśnie omawiać te problemy związane z rublem i co można zrobić, oraz oczywiście tam dla mediów miała być ta część dotycząca wzrostu gospodarczego. I tutaj mamy taką informację, słuchajcie, że upadek waluty krajowej ostatecznie i nieodwołalnie pogrzebał prognozę Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, to ulubione ministerstwo Putina i jego ulubiony, zaufany minister, jak Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego przewidywało średni roczny kurs wymiany na poziomie 76 rubli za dolara. No i tutaj się zesrało, bo mamy 100, no i są prognozy, że tam może być za moment nawet 120, 130, tak, do końca roku. Są nawet takie, które mówią o 150. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Natomiast no, przez te uruchomione drukarki w takiej ilości mamy sytuację taką, że za moment bank centralny będzie musiał podnosić i reagować, podnosić stopy procentowe. Ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. No i słuchajcie tak, dolar w Rosji od dawna jest uznawany za wroga i praktycznie bezwartościową walutę. Dlaczego więc tyle uwagi jest poświęcane? To zwykła zmienność. Wyjaśniają odpowiednie departamenty od kilku miesięcy i odpowiedni ministrowie. Nie ma fundamentalnych powodów według rządu do deprecjacji rubla i nic nie zagraża stabilności finansowej. To jest oficjalnie, słuchajcie, wersja, czyli rząd mówi i bank centralny, że oni nie wiedzą, dlaczego rubel się osłabia. Znaczy rząd głównie, bo bank centralny mówi, że to jest przez niskie ceny ropy naftowej i gazu, co też jest tylko częściową prawdą. A okazuje się, słuchajcie, że środek, który w tym roku miał pomóc, i to jest jak gdyby również te informacje z piątku, ale bodajże z czwartku dokładnie, ponieważ bank centralny ogłosił, że do końca roku słuchajcie, że do końca roku zatrzymuje zakup waluty obcej. Chodzi tutaj o juana dla Ministerstwa Finansów zgodnie z regułą budżetową i nadal będzie sprzedawać obcą walutę. O co tutaj chodzi?
Był taki pomysł, który mówił, że jeżeli Rosja uzyska około 8 bilionów rubli z podatków od ropy i gazu, to w tym momencie poniżej tej kwoty będzie sprzedawać juana, żeby tutaj stabilizować rubla i to robili do tej pory, a jeżeli te 8 bilionów rubli zostanie przekroczonych, no to zacznie kupować juany na rynku. No i teraz bank centralny z tego się wycofuje, czyli mówi, że co prawda w sierpniu mamy teraz sytuację taką, że wpływy z ropy i z gazu przekroczyły 8 bilionów rubli, czyli teraz powinni kupować tego juana i tego juana wysyłać do tego funduszu dobrobytu narodowego, nie? Żeby tam na te trudniejsze czasy gromadzić. Ale oni tego nie mogą zrobić, bo jeżeli by to zrobili, to mielibyśmy sytuację taką, że mamy teraz trend spadkowy. Ludzie biegają po tych kantorach, próbują kupić euro, dolary, juany. No i teraz jeszcze mielibyśmy bank centralny, który robi to samo. Czyli bank centralny by konkurował z ludźmi w zakupie walut. Czyli jeszcze bardziej podbiłby obecne kursy. No to fatalna byłaby informacja dla rynku, nie? No a więc oni myśleli, że jak ogłoszą, że tego nie robią i to wstrzymują do końca roku, no to wtedy ten dolar się osłabi, a rubel się wzmocni. Okazało się, że to nie zadziałało. Pomimo, że to ogłosili, to nie przekonało ludzi do tego, żeby zatrzymać się z zakupami. Tylko w piątek mieliśmy znowuż właśnie ten wjazd na o te powyżej 2%, na te 100 rubli za dolara. Natomiast będziemy mieli teraz taką sytuację, że Ministerstwo Finansów cały czas będzie chciało i musiało sprzedawać walutę obcą. To jest mniej więcej 2,3 miliarda rubli, znaczy tych juanów, tak, w przeliczeniu na ruble dziennie. No niby nie bardzo dużo, natomiast jest jeszcze jeden problem. Bank centralny, i to jest właśnie problem też, o którym się u nas mało mówi, no nie ma tych walut. On nie ma euro i nie ma tych dolarów, głównie ma juany. No i jeżeli jakiekolwiek próbował jeszcze w maju, w czerwcu wpływać na ten rynek i stabilizować poprzez zakupy, no to teraz tylko będzie realizował tą regułę. Natomiast on nie ma za dużo tych juanów, tam są jakieś zaskórniaki, można powiedzieć. Natomiast bardzo dużo część ekspertów mówi, że tam jest po prostu pusto. Że oni w tym momencie teoretycznie deklarowali, że mają 39 miliardów dolarów w juanach, czy tam bodajże 283 miliardy juanów, natomiast sporo ekspertów mówi, że to są tylko memoriałowe wartości, jeżeli chodzi o cash flow, to faktycznie bank centralny nie dysponuje taką ilością. Dlaczego? Dlatego, że jakiś czas temu było bardzo silne zapotrzebowanie właśnie głównie na juany. Dlaczego jest to zapotrzebowanie na juany? No dlatego, że wszyscy kupują te komponenty z Chin, a Chińczycy, szczególnie po przewrocie Prigozina, zaczęli żądać jeszcze większych przedpłat. I wszystko z góry. I czym płacą Rosjanie? No płacą juanami. No i tutaj jest problem. I teraz mamy sytuację taką, że w piątek dolar osiągnął te 100 rubli, czyli to jest szczyt z marca 2022 roku. Tutaj dalej w artykule, jeżeli ktoś sobie zobaczy na MKRU, mamy informację, że analitycy są zgodni, że władze wciąż mają w skrytce narzędzia, które by mogły skutecznie wpływać na rynek. Moim zdaniem mają małe. Natomiast podczas tego spotkania, i to jest taka jedna ze śmieszniejszych rzeczy, bo Michał Misztushin, premier, wymienił pozytywne trendy i liczby, nie zagłębiając się w ich analizę. Premier podkreślił, że w pierwszej połowie roku Federacja Rosyjska osiągnęła dodatnie wartości dla wszystkich kluczowych wskaźników. No, oprócz pewnie tego rubla. PKB wzrosło o 1,5%, to pierwszy i drugi kwartał, przy czym główny wzrost nastąpił w drugim kwartale, kiedy wzrost wyniósł 4,6%.
Okazuje się, że Rostat podaje 4,9, a więc pan premier prawdopodobnie miał jeszcze starą wersję, tudzież pomylił liczby. Dynamika produkcji przemysłowej była jeszcze bardziej aktywna. Zgodnie z wynikami pierwszego półrocza daje 2,5%, powiedział mi Sztuszin. No i tutaj wskazuje przetwórstwo przemysłowe, gdzie wzrost przekroczył 6%. No i oczywiście, co jest w tym przetwórstwie przemysłowym? No oczywiście zbrojenia. Tak, natomiast no tutaj pokazują różnego rodzaju właśnie. I tutaj będzie cały czas, słuchajcie, nacisk na to PKB. A więc teraz wszyscy rosyjscy fani będą was zalewać informacjami, jak ten wzrost gospodarczy w Rosji jest świetny, jeżeli chodzi o drugi kwartał, no i cały rok. No i tutaj też mamy informację, że podaje jako przykład, że dochody spoza ropy i gazu wzrosły o 1/3, a dochody z ropy i gazu wzrosły o 5%. W stosunku do, no to trochę nie do końca prawda, bo tam mieliśmy 5%, ale tak naprawdę w lipcu. I to jest to, czyli to przełamanie pułapu cenowego, słuchajcie, w lipcu, no to mamy sytuację taką, że w stosunku tam bodajże do czerwca to jest taki niewielki wzrost. Ja to będę omawiał na jakimś tam następnym live. Natomiast mamy bardzo duży wzrost, o czym mówiłem, na tych podatkach z VAT-u. No i oni oczywiście chwalą się tym, że to są wzrosty, jeżeli chodzi o dochody. No jak coś jest droższe, no to są wzrosty. Ale ponieważ inflacja ma to do siebie, że na początku daje pozytywne te takie dochody, natomiast no, im coś będzie droższe, no to będziemy mieli taką spiralę inflacyjną i w którymś momencie ludzie będą zmniejszać konsumpcję i to już widzimy, że będą przerzucać się na coraz tańsze analogi, odpowiedniki lub z pewnych rzeczy rezygnować. Czyli wraz z biedniejącym społeczeństwem, bo to jest dodatkowy taki bardzo bolesny dla ludzi podatek. On jest bardzo sprawiedliwy, bo inflacja jako podatek taki ukryty dotyka zarówno ludzi bogatych, jak i biednych. Przy czym może jest częściowo niesprawiedliwy, bo bardziej najczęściej biednych. Nie, bo ci bogaci po prostu więcej mają, a ci biedni mają mniej, no więc no to wiadomo, tak? No jednym i drugim zżera, natomiast no ci bogaci mają jeszcze jakieś oszczędności często. I słuchajcie, tutaj mieliście, jeżeli ktoś właśnie ogląda to zdjęcie, no to na zdjęciu zobaczę, czy tutaj zgadliście. Nie zgadliście, no to jak wy? Patrzę. Dobra, no to tutaj mamy ministra finansów, czyli Antona Siłanowa oraz mamy jego zastępcę, pana Władimira Kołyczewa. Oprócz tego mieliśmy tutaj Maksima Oryszkina, czyli doradcę prezydenta, to jest jedna z najważniejszych osób w rosyjskim rządzie, pomimo że nie jest w rosyjskim rządzie. Natomiast on odpowiada za, powiedzmy, te rzeczy gospodarcze i nie tylko. To jest taki zaufany doradca prezydenta, który no, pewne rzeczy czasami nawet, można powiedzieć, no, informuje pozostałych ministrów, jak sytuacja wygląda. Dobrze, ja słuchajcie, zdejmę sobie tych panów i powrócę do siebie. No i słuchajcie, widzieliście no, te miny, oni omawiali, i to było z tej części, słuchajcie, oficjalnej, czyli oni omawiali te sukcesy rosyjskie. No jak widzicie, no tych sukcesów rosyjskich to tak za dużo chyba z ich min, no to chyba nie ma, no bo nie są do końca chyba jakoś szczęśliwi, no a widać bardzo silne zdenerwowanie, szczególnie pani prezes Elwiry. No i teraz jest pytanie, dlaczego jest to zdenerwowanie? To zdenerwowanie, słuchajcie, ono jest nie bez przyczyny. Dlaczego? Dlatego, że obecnie reżim i propagandziści reżimu obarczają głównie bank centralny, nie rząd, czyli nie rząd, który jest winny temu, bo za dużo wydaje i drukuje pieniądze, tylko bank centralny obarczają za kurs rubla. No i to jest właśnie no, taka rzecz no nietypowa, tak?
No bo ten bank centralny jak gdyby z tym nie ma nic, do końca nic wspólnego. A więc tutaj widzę, że rosyjscy fani znowuż nas zgłaszają. To jest jakiś w ogóle z tym YouTube'em jakiś, nie wiem. Zawsze jak robimy jakieś informacje na temat takiej rosyjskiej gospodarki, to za każdym razem widzę, idą zgłoszenia do YouTube'a, że coś jest niezgodne z wytycznymi YouTube'a. To jest moim zdaniem skandal, no ale dopóki nie będziemy mieli 100 000 subskrybentów, to takie sytuacje niestety będą się powtarzać. A więc słuchajcie, mieliście taką no dosyć ciekawą minę tych wszystkich panów i pań, a szczególnie Elwiry. Dlaczego? No dlatego, że ona właśnie jest obarczana tą całą sytuacją. No i tu się też mówi o tym, że na następnym posiedzeniu prawdopodobnie Rada Dyrektorów Banku Centralnego ogłosi nowe stopy procentowe powyżej 10%. A więc, no, jeżeli chcecie, właśnie tutaj piszecie, żeby lajkować, te lajki pomagają nam często odblokować te filmy, a więc no, prośba o to, żebyście lajkowali, bo czasami może się zdarzyć tak, że YouTube może nawet, tak jak ostatnio było, zawiesić nam wyświetlanie filmu, a więc dobrze by było, żebyście również wysyłali ten film, lajkowali i tak dalej, i wspierali nas, no bo nam to pomaga, jeżeli chodzi o jakieś przyszłe rzeczy. No i słuchajcie, no i tak to wygląda. No jakie mamy teraz perspektywy? No perspektywy są takie, że na następnym posiedzeniu 15 września Bank Centralny podniesie stopy. Wydaje się, że zobaczymy, do ilu oni podniosą. Być może jakiś efekt krótkotrwały będzie, ale ja wątpię, że będzie. I ten rubel cały czas, poza momentem, gdzie będzie faktycznie jakaś korekta, będzie się osłabiał. Dlaczego? Dlatego, że przyczyny nie są zmienione, tak? Czyli te olbrzymie wydatki wojenne oraz dodruk pieniądza nie jest zmieniony. Co prawda będzie się troszeczkę sytuacja poprawiać, jeżeli chodzi prawdopodobnie wpływy z ropy i gazu, natomiast to będzie się odbywało, ponieważ tam ceny w tym momencie są wyższe niż powiedzmy w pierwszym półroczu i o tym też wielokrotnie mówiliśmy. Odsyłam też, dlaczego one są wyższe, natomiast no już widzimy, że Indie powoli przepinają się na irańską ropę, również robią to Chiny. Dlaczego? Dlatego, że ta irańska w tym momencie zaczyna być tańsza. I mamy proces taki, że Hindusi prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, w sierpniu ograniczą zakupy aż o 500 000 baryłek. Zobaczymy, czy tyle będzie z Rosji. Zobaczymy też koniec końców, jakie będą ceny, bo tutaj często są mylone dwie rzeczy. Tak zwana cena spotowa, czyli na tyle, ile ona jest proponowana na giełdzie. I cena transakcyjna, na przykład w FOB-ie, czyli po odjęciu dostawy, ubezpieczenia i tak dalej. I te ceny są po prostu różne, no bo zależy, jak ja się dogadam, tak? No bo jeżeli ja zakupię troszeczkę więcej, powiedzmy, nie wiem, 5 tankowców, no to ja dostanę jakieś rabaty. Jeżeli mam kontrakty długoterminowe, to zupełnie jest inna bajka, bo ja tam mam inne ceny wpisane. A jeżeli będę chciał jeden, no to być może mi sprzedadzą po tej cenie giełdowej, a być może uda mi się jeszcze coś urwać. Nie, a więc to jest jak gdyby jakaś cena, tak, która jest gdzieś tam zawierana i jakiś tam spot na tym pewnie będzie, natomiast no sporo jak gdyby transakcji jest pomiędzy dwoma podmiotami, tak, pozagiełdowych, tak. A więc tak to słuchajcie wygląda. No i teraz słuchajcie, będę odpowiadał na Wasze pytania, bo mamy mniej więcej 50 minut, a tak chciałbym, żeby to było maksymalnie godzina 10, a więc jeżeli macie jakieś pytania, no to proszę zadawajcie je. Ten filmik ja wrzuciłem zarówno dla patronów, które oglądaliście, jak i dla osób wspierających, bo nie wiem, ja go oglądałem tak z 50 razy, jakoś mnie strasznie cieszył, tak, nie wiem dlaczego. Bardzo mi się podobał, tak, szczególnie te miny, tak, które no, jak na sukcesy gospodarcze, no, wyglądają. Uraz powyżej $100? Nie sądzę, panie Marcinie.
Znaczy, i dla Rosji byłoby to dobrze, tak? Natomiast dlaczego nie może być tak wysoko? Żeby tak wysoko było, musiałoby być bardzo silne odbicie w Chinach. A na to się nie zanosi. I druga rzecz, nawet jeżeli byłoby silne odbicie w Chinach, Chiny mają bardzo wysokie obecnie rezerwy i przy tak wysokiej cenie ropy to nie mieliby odbicia. Oni muszą w miarę, jeszcze te ceny, które obecnie są, którą kupują powiedzmy od Rosjan, czy teraz od Iranu, no to tam dostają dosyć duże upusty, to jest jeszcze w miarę opłacalne. Natomiast oni sobie źle wyliczyli ten wzrost gospodarczy i to odbicie i poprawę eksportu. Oni cały czas mają problem z eksportem. Dopóki się to nie poprawi, to nie liczyłbym na wysokie ceny Uralsa czy nawet Brenta. Tam być może Brent osiągnie za jakiś czas 90, ale to myślę, że to będzie wszystko. Bo powyżej to będzie czynnik mocno recesyjny i zarówno w USA, jak i w Chinach. A Chiny obecnie zmagają się z deflacją, co jest jak gdyby problemem. Tu oczywiście no, byłby proinflacyjny teoretycznie, natomiast on byłby silnie, bo musieliby zwiększyć swoje koszty wytwarzania, co uderza w eksport. Bardziej bym liczył na to, że yuan się osłabi na jesieni, co może uderzyć w Rosję. Z jednej strony, oczywiście z drugiej strony troszeczkę pomóc, no bo te towary mogłyby być wtedy tańsze w stosunku do towarów europejskich i wtedy Rosjanie jeszcze chętniej będą kupowali towary chińskie. I takie osłabienie juana moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne. A więc wypuszczenie nawet części rezerw i osłabienie swojej waluty, żeby poprawić wyniki eksportowe. Oni muszą to zrobić, bo mają olbrzymi obecnie już problem, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę. Z jednej strony mają takie dezinflacyjne na tych produktach, produkty coraz tańsze się robią, natomiast na rynku mieszkaniowych cały czas mają bańkę. Tu pytacie, czy Indie płacą w rupiach. Indie płacą Rosji w rupiach, obecnie nadal, w dirhamach i w dolarach. Zależnie od kontraktów i co to było i tak dalej. Kontrakt długoterminowy, spotowy, taki, owaki. Zależy jaka firma, zależy jaki dostawca, różnie. Natomiast no, te rupie są cały czas problemem, ponieważ mamy odwrotnie niż z Chinami. Jest nadwyżka rosyjska, to znaczy Rosjanie posiadają bardzo dużą ilość rupii, z którą nie mają co zrobić. Oni mają pomysł, żeby teraz ludzie sobie lokaty w rupiach otwierali, nie? Taki zwykły Iwan i Wiera, żeby sobie otworzyli, nie? Tylko nikt nie chce otwierać, no bo po co? Co prawda tam jakieś niby jest super oprocentowanie, ale jakoś ludzie w Rosji nie są przekonani. W dolarach, w euro, owszem, ale w tych rupiach to nie chcą. Juany już prędzej, tak, ale rupie nie. Rupie, firmy tak samo nie chciały. Bank centralny i banki proponowały kredyty w rupiach i wszystkie firmy nie. Więc te rupie nie cieszą się popularnością, jeżeli chodzi o Rosję. Czy rafinerie w Indiach są lepiej przystosowane do irańskiej ropy niż do rosyjskiej? Świetne pytanie. Odpowiedź brzmi tak. One do tej pory korzystały z tej ropy głównie z zatoki. Irańska jest dla nich lepsza. I właśnie z tą rosyjską, która jest zasiarczona, kwaśna, mieli dużo problemów. Mieli problemy, jeżeli chodzi o remonty, jeżeli chodzi o niszczenie poszczególnych podzespołów. A więc tak, ta irańska jest o wiele, wiele lepsza. Od Filip, tu masz pytanie, wiesz co, ja chyba tego nie wiem, bo coś mówiłeś, że banknoty 1000 rublowe ze swastyką w tle, nie wiem o co chodzi, nie znam, nie widziałem czegoś takiego. Kiedy nastąpi fala masowych bankructw w gospodarce rosyjskiej?
No i teraz tak, mamy taką bardzo ciekawy raport Banku Centralnego. Bank Centralny przewiduje, że do 2026 reżim chce prowadzić wojnę. Czyli jeszcze 2, maksymalnie 3 lata. Tak? Elwira między słowami mówi. Dlaczego? Dlatego, że oni zakładają, że jeszcze przez te 2 lata będą sankcje i wszystkie raporty, które robią, są przy założeniu, że sankcje cały czas są. Pokazały się 2 raporty, które mówią, że sankcje jeszcze zostaną zwiększone. No i tam te wartości makroekonomiczne są fatalne, tak? Bo tam mamy dosyć duże spadki. No i za to też, powiedzmy, pani prezes nie jest lubiana. Ona mówi bardzo często dużo prawdy, a obecnie prawda w Rosji nie jest w scenie, tak? Lepiej siedzieć cicho. A więc myślę, że może się zdarzyć, że zostanie też wymieniona. Co prawda Putin ma bardzo dużo do niej zaufanie, uważają ją za specjalistkę, natomiast no, trzeba będzie kogoś obarczyć tym rublem. No i może właśnie na nią paść, niestety. Albo stety, tak? Uważam to, że to jest jedna z niewielu osób, no, która jest profesjonalistką, tak? No i ogólnie ten jej zespół, tak? To bez dwóch zdań. No zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Jej pozycja w każdym bądź razie jest zagrożona. Tam są bardzo duże napięcia pomiędzy rządem a bankiem centralnym. I również Oreszkinem, czyli tym doradcą prezydenta, a nią. To nie wróży dobrze. Podwyżki ropy pomogą rublowi? Tak, podwyżki ropy pomagają rublowi. Im ropa droższa, to dla rubla jest z grubsza lepiej. Natomiast oni, pamiętajcie, że ten dyferencjał, bo podwyżki z jednej strony tak, natomiast dobrze by było, żeby był jeszcze wysoki wolumen. A ten wolumen zaczyna spadać. Oni mówią, że sami to ograniczyli, natomiast no, gdzieś to jest jak gdyby takie sprzężenie zwrotne, ponieważ mniej sprzedają, ceny rosną, a ponieważ mniej sprzedają, no to mają mniejsze wpływy, nie? No bo to zawsze mamy cenę razy ilość. No to cena wyższa, ale mniej. No i jak proponują wyższą cenę, no to Hindusi mówią, dobra, ale my weźmiemy irańską, bo ona jest tańsza. W tym spocie na przykład teraz i nie chcemy waszej. No to wtedy nie 3 tankowce, tylko 1 tankowiec, nie? Czy cena ropy będzie leciała w dół? Na razie nie. Natomiast za jakiś czas będziemy mieli na pewno tam korektę, szczególnie jeżeli się, bo teraz trochę też tak wszyscy patrzą na te Chiny i mam taki efekt odwrotny, czyli zakłada się, że Chiny będą chciały pobudzić gospodarkę i jeszcze będą więcej ropy potrzebować. No bo takie mieliśmy odczyty właśnie z czerwca, z maja w czerwca, gdzie oni jak gdyby tak zakupywali tą ropę i ją gromadzili, licząc właśnie na odbicie, tylko to nie nastąpiło, ale w którymś momencie może się okazać, że, no, że to jak gdyby to nie ma sensu, mówię, muszą oni coś zrobić, żeby obniżyć właśnie tą cenę ropy, pobudzić eksport i być może zdewaluować juana. Tu Filip, nie wiem. Za trudne pytanie zadałeś mi, nie wiem. Nie wiem, jaki jest stosunek obecnie waluty armeńskiej. Tam mamy taką sytuację, jeżeli chodzi o Azję Centralną. Stany Zjednoczone dosyć mocno przykręcają im śrubę, jeżeli chodzi o obchodzenie sankcji, ponieważ jest to główny kanał ten przerzutowy, jeżeli chodzi o import równoległy. Tak, tutaj dobrze piszecie, tak, że teraz mamy tak częściowo. Obecnie gospodarka rosyjska jest taka nakazowo-oligarchiczna, bardziej oligarchiczna niż ta komunistyczna, tak. A tutaj konkretni ludzie i konkretni oligarchowie zarabiają teraz na osłabieniu tego rubla. Więc to nie jest tak, że wszyscy na tym tracą w Rosji. Niektórzy teraz na tym zyskują.
Piszecie, że ona chciała się podać do dymisji. Tak, ona 2 razy już się chciała podać do dymisji, natomiast no teraz może się okazać, że ta dymisja zostanie przyjęta albo no wręcz zostanie zdymisjonowana i obarczona, tak? Skąd wzrost cen ropy? Ja o tym mówiłem przy tym przełamaniu pułapu cenowego. Jest to u mnie na kanale to chyba, nie wiem, miesiąc temu, tak? Czy coś takiego, więc można odsłuchać tam ponad godzinę, chyba półtorej, albo nawet 2 na ten temat gadam. Więc ja o tym mówiłem chyba, nie wiem, no sporo. Zresztą wcześniej już mówiliśmy, że ten pułap cenowy zostanie gdzieś tam, będzie próba złamania jego. W drugiej połowie jeszcze z Łukaszem Skibą właśnie o tym dyskutowaliśmy, więc no myślę, że to już nawet 3-4 miesiące temu też o tym mówiliśmy. Ale wracając do tego pytania, kiedy nastąpi masowe bankructwo, te pierwsze bankructwa myślę, że będą w przyszłym roku takie jakieś większe. Natomiast masowych chyba nie będzie. To moim zdaniem się to nie będzie tak odbywać, bo tutaj też jest często takie nieporozumienie. Ludzie chcą widzieć świat taki czarno-biały, czyli albo sankcje działają, albo sankcje nie działają. No ani tak nie jest. Sankcje w pewnym stopniu działają, w pewnym stopniu nie działają, są obchodzone. Natomiast w tej zabawie o coś innego chodzi. O podwyższanie kosztów wojny. W tym momencie na przykład ta dewaluacja rubla bardzo mocno, i to też właśnie reżim martwi, uderza w przemysł zbrojeniowy. No bo trzeba, szczególnie jakim jeszcze ostatnio tą fabrykę tam powiedzmy uszkodzili Ukraińcy, no to powiedzmy te celowniki optyczne trzeba zakupić, mikrochipy trzeba zakupić. No ale się płaci w tych dolarach. Nikt rubli nie przyjmuje, tak? W Chinach, w Tajwanie, w Singapurze, skąd oni tam ściągają, no to chcą twardą walutę. Ewentualnie jakieś juany, nie? Natomiast jeszcze będzie jeden efekt, o którym mówiliśmy z Mateuszem. Jeżeli oni podniosą, a prawdopodobnie podniosą stopy procentowe, moim zdaniem to będzie duży błąd, bo inflacji to nie zatrzyma, natomiast spowoduje falę bankructw. Dlatego, że 44%, jeżeli chodzi o pożyczki bankowe, jest ludzi, którzy wydają obecnie, słuchajcie, jeszcze to było przed podwyżką tą zeszłego miesiąca, a więc wydawali 44% ludzi wydawało 80% swoich dochodów. Czyli to oznacza, że oni jeszcze muszą gdzieś jakąś drugą robotę sobie brać, żeby spłacać te kredyty. Jeżeli teraz 7,5, tak, a jak brali, no to były na przykład po 4%, nie? Te stopy. No to jeżeli im teraz za moment skoczy trzykrotnie, no to trzykrotnie rata im skoczy, nie? Tam, no różnie, nie? W zależności jak oni sobie i kiedy brali. Ale jak gdyby rozumiecie problem, ktoś kto brał jakieś, nie wiem, frankowe kiedyś, no to rozumie, tak? No nagle nie będzie ich stać, żeby to spłacić. A to dotyczy, no tak od 10, z mikropożyczkami od 10 do 20 milionów ludzi. Może dotyczyć ten problem. W różnym stopniu oczywiście, część sobie poradzi, część nie. Natomiast inflacji to w żaden sposób nie zdusi, no bo nie walczymy z przyczyną, tylko z objawem. Więc ja na ich miejscu Banku Centralnego Rządu po prostu bym tego nie podnosił. Niestety czeka Rosję inflacja czy hiperinflacja, no może taka jakaś, no ten kierunek turecki myślę, że to jest dobry, tak? Czyli wzrost gospodarczy jeszcze napędzany tą wojną z wysoką inflacją w tle. I cały czas będą mówić, że ta inflacja jest tam, wiecie, tam 7, 8, ale zobaczcie, podwyższamy realne dochody, bo ludziom dajemy więcej pieniędzy.